Nieźle poradziłaś sobie z tym potworem. Chłopiec spojrzał na nią z podziwem. Ależ szybko się zwijałaś. Gdzie ty się tego nauczyłaś? Czego? Wiwernę zabił Giermek. Nieprawda. Widziałem. Nic nie widziałeś. Proszę cię, Fabio, ani słowa nikomu. Nikomu. A zwłaszcza pani Yennefer. Ojej, dałaby mi ona, gdyby się dowiedziała. Zamilkła. Ci tam Wskazała za siebie w stronę rynku. mieli rację. To ja rozdrażniłam Wiwernę, to przeze mnie. To nie przez ciebie. Zaprzeczył z przekonaniem Fabio. Klatka była zbutwiała i zbita byle jak. Mogła pęknąć w każdej chwili. Za godzinę, jutro, pojutrze. Lepiej, że to teraz było, bo uratowałaś... Giermek uratował! Wrzasnęła Ciri. Giermek, wbij to sobie do głowy nareszcie, mówię ci. Jeżeli mnie zdradzisz, zmienię cię w coś okropnego. Ja znam czary, zaczaruję cię. Ejże, Rozległo się zza ich pleców. dość tego dobrego. Jedna z idących za nimi kobiet miała ciemne, gładko uczesane włosy, błyszczące oczy i wąskie wargi. Nosiła narzucony na ramiona krótki płaszcz z fioletowej kamchy, oprymowany futrem z popielic. Dlaczego nie jesteś w szkole, adeptko? Spytała zimnym, dźwięcznym głosem, mierząc Ciri przenikliwym spojrzeniem. Zaczekaj, Tisaja. Powiedziała druga kobieta, młodsza, jasnowłosa i wysoka, w zielonej, mocno wydekoltowanej sukni. Ja jej nie znam. Ona chyba nie jest. Jest. Przerwała ciemnowłosa. Jestem pewna, że to jedna z twoich dziewcząt, Rita. Nie znasz przecież wszystkich. To jedna z tych, które wymknęły się z Loxi podczas bałaganu przy zmianie kwater. I zaraz nam to sama przyzna. No, adeptko, czekam. Co? Zmarszczyła się Ciri. Kobieta zacisnęła wąskie wargi, poprawiła mankiety rękawiczek. Komu ukradłaś amulet kamuflujący? A może ktoś ci go dał? Co? Nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości, adeptko. Twoje imię, klasa, imię preceptorki, prędko. Co? Udajesz głupią, adeptko. Imię. Jak się nazywasz? Ciri zacisnęła zęby, a jej oczy zapaliły się zielonym żarem. Anna Ingeborga Klopstock. Wycedziła bezczelnie. Kobieta uniosła rękę i Ciri natychmiast zrozumiała cały ogrom pomyłki. Yennefer tylko raz i znużona długim marudzeniem zademonstrowała jej, jak działa czar paraliżujący. Wrażenie było wyjątkowo paskudne. Teraz też takie było. Fabio krzyknął w ucho i rzucił się w jej stronę, ale druga kobieta, ta jasnowłosa, chwyciła go za kołnierz i osadziła w miejscu. Chłopiec targnął się, ale ramię kobiety było jak z żelaza. Ciri nie mogła nawet drgnąć. Miała wrażenie, że powoli wrasta w ziemię. Ciemnowłosa pochyliła się i utkwiła w niej błyszczące oczy. Nie jestem zwolenniczką kar cielesnych, Powiedziała lodowato, ponownie poprawiając mankiety rękawiczek. ale postaram się, by cię wychłostano, adeptko. Nie za nieposłuszeństwo, nie za kradzież amuletu i nie za wagary. Nie za to, że nosisz niedozwolony ubiór, że chodzisz z chłopakiem i rozmawiasz z nim o sprawach, o których zakazano ci mówić. Będziesz wychłostana za to, że nie potrafiłaś rozpoznać arcymistrzyni. Nie! Krzyknął Fabio. Nie rób jej krzywdy, wielmożna pani! Ja jestem klerkiem w banku pana Molnara Giancardiego, a ta panienka jest... Zamknij się! Wrzasnęła Ciri. Zaklęcie kneblujące było rzucone szybko i brutalnie. Poczuła w ustach krew. No, Ponagliła Fabiata jasnowłosa, puszczając i pieszczotliwym ruchem wygładzając zmięty kołnierz chłopca. mów. Kim jest ta harda panienka? Margarita Loantil z pluskiem wynurzyła się z basenu, rozbryzgując wodę. Ciri nie mogła się powstrzymać, by się nie przyglądać. Widziała nagą Yennefer nie raz i nie sądziła, by ktokolwiek mógł mieć piękniejszą figurę. Była w błędzie. Na widok nagiej Margarity Loantil
pokraśniałyby z zawiści nawet marmurowe posągi bogiń i nimf. Czarodziejka chwyciła ceber z zimną wodą i wylała go sobie na biust, klnąc przy tym nieprzyzwoicie i otrząsając się. Hej, dziewczyno, Skinęła na Ciri. bądź tak dobra i podaj mi ręcznik. No, przestań się wreszcie na mnie boczyć. Ciri fuknęła z cicha, nadal obrażona. Gdy Fabio zdradził, kim jest, czarodziejki wlokły ją przemocą przez pół miasta, wystawiając na pośmiewisko. W banku Giancardiego sprawa rzecz jasna wyjaśniła się natychmiast. Czarodziejki przeprosiły Yennefer, tłumacząc swoje zachowanie. Chodziło o to, że adeptki z Aretuzy zostały czasowo przeniesione do Loxi, bo pomieszczenia szkoły zamieniano na kwatery dla uczestników i gości zjazdu czarodziejów. Korzystając z zamieszania przy przeprowadzce, kilka adeptek wymknęło się z Taned i zwagarowało do miasta. Margarita Laurentil i Tissaia de Vries, zaalarmowane aktywizacją amuletu Ciri, wzięły ją za jedną z wagarowiczek. Czarodziejki przeprosiły Yennefer, ale żadna nie pomyślała o tym, by przeprosić Ciri. Yennefer, wysłuchując przeprosin, patrzyła na nią, a Ciri czuła, jak płoną jej uszy. A najbiedniejszy był Fabio. Molnar Giancardi zrugał go tak, że chłopiec miał łzy w oczach. Ciri było go żal, ale była też z niego dumna. Fabio dotrzymał słowa i nawet słówkiem nie pisnął o wiwernie. Yennefer, jak się okazało, doskonale znała Tissaję i Margaritę. Czarodziejki zaprosiły ją do srebrnej czapli, najlepszego i najdroższego zajazdu w Gorswellen, gdzie Tissaia de Vries zatrzymała się po przyjeździe, z sobie tylko znanych powodów zwlekając z udaniem się na wyspę. Margarita Laurentil, która jak się okazało była rektorką Aretuzy, przyjęła zaproszenie starszej czarodziejki i chwilowo dzieliła z nią mieszkanie. Zajazd był prawdziwie luksusowy. Miał w podziemiach własną łaźnię, którą Margarita i Tissaia wynajęły do swego wyłącznego użytku, płacąc za to niewyobrażalne pieniądze. Yennefer i Ciri, rzecz jasna, zostały zachęcone do korzystania z łaźni. W rezultacie wszystkie na przemian pławiły się w basenie i pociły w parze już od kilku godzin, plotkując przy tym nieustannie. Ciri podała czarodziejce ręcznik. Margarita delikatnie uszczypnęła ją w policzek. Ciri znowu fuknęła i z pluskiem wskoczyła do basenu, do pachnącej rozmarynem wody. Pływa jak mała foczka. Zaśmiała się Margarita, wyciągając się obok Yennefer na drewnianej leżance. A zgrabna jak najada. Dasz mi ją jedna? W tym celu ją tu przywiozłam. Na który rok mam ją przyjąć? Zna podstawy? Zna, ale niech zacznie jak wszystkie od freblówki. Nie zaszkodzi jej to. Mądrze. Powiedziała Tissaia de Vries, zajęta poprawianiem ustawienia pucharków na marmurowym, pokrytym warstewką skroplonej pary blacie stołu. Mądrze, Yennefer. Dziewczynie będzie łatwiej, jeśli rozpocznie wraz z innymi nowicjuszkami. Ciri wyskoczyła z basenu, siadła na brzegu cembrowiny, wyrzymając włosy i pluszcząc nogami w wodzie. Yennefer i Margarita plotkowały leniwie, co jakiś czas wycierając twarze zmoczonymi w zimnej wodzie ściereczkami. Tissaia, skromnie owinięta w prześcieradło, nie włączała się do rozmowy, sprawiając wrażenie całkowicie pochłoniętej robieniem porządku na stoliku. Uniżenie! Przepraszam, wielmożne damy. Zawołał nagle z góry niewidoczny właściciel zajazdu. Raczcie wybaczyć, że śmiem przeszkadzać, ale jakiś oficer pragnie pilnie widzieć panią de Vries. Mówi, że to nie cierpi zwłoki. Margarita Laurentil zachichotała i mrugnęła do Yennefer, po czym obie jak na komendę odrzuciły z bioder ręczniki i przybrały dość wyszukane i bardzo wyzywające pozy. Niech oficer wejdzie. Krzyknęła Margarita, powstrzymując śmiech. Zapraszamy. Jesteśmy gotowe. O, jak dzieci. Westchnęła Tissaia de Vries, kręcąc głową. Okryj się, Ciri. Oficer wszedł, ale figiel czarodziejek całkowicie spalił na panewce. Oficer nie zmieszał się na ich widok, nie zaczerwienił, nie otworzył ust, nie wybałuszył oczu, bo
Oficer był kobietą. Wysoką, smukłą kobietą z grubym czarnym warkoczem i mieczem u boku. Pani, Powiedziała sucho kobieta z chrzęstem kolczugi, kłaniając się lekko w stronę Tisai de Vries. melduję wykonanie twych poleceń. Proszę o pozwolenie na powrót do garnizonu. Zezwalam. Odrzekła krótko Tisaja. Dziękuję za eskorty i za pomoc. Szczęśliwej drogi. Yennefer usiadła na leżance, patrząc na czarno-złoto-czerwoną kokardę na ramieniu wojowniczki. Czy ja ciebie nie znam? Wojowniczka ukłoniła się sztywno, otarła spoconą twarz. W łaźni było gorąco, a ona miała na sobie kolczugę i skórzany kaftan. Często bywałam w Wengerbergu. Powiedziała. Pani Yennefer, zwa się Raila. Sądząc po kokardzie, służysz w oddziałach specjalnych króla Demavenda. Tak, pani. W randze? Kapitana. Bardzo dobrze. Roześmiała się Margarita Loantil. W wojsku Demavenda, jak konstatuję z zadowoleniem, zaczęto nareszcie dawać oficerskie patenty żołnierzom mającym jaja. Czy mogę odejść? Wojowniczka wyprostowała się, opierając dłoń na głowicy miecza. Możesz. Wyczułam wrogość w twoim głosie, Jenna. Powiedziała po chwili Margarita. Co masz do pani kapitan? Yennefer wstała, zdjęła 2 pucharki ze stolika. Widziałaś słupy stojące na rozstajach? Spytała. Musiałaś widzieć. Musiałaś wąchać smród gnijących trupów. Te słupy to ich pomysł i ich dzieło. Jej i jej podkomendnych z oddziałów specjalnych. Banda sadystów. To wojna, Yennefer. Ta Raila nieraz musiała widzieć towarzyszy broni, którzy wpadli żywi w łapy wiewiórek. Powieszonych za ręce na drzewach jako cel dla strzał. Oślepionych, wykastrowanych, z nogami spalonymi w ogniskach. Okrucieństw, które popełniają Skojatael. Nie powstydziłaby się sama Falka. Metody oddziałów specjalnych też jako żywo przypominają metody Falki. Ale nie o to chodzi, Rita. Ja nie rozczulam się nad losem elfów. Wiem, czym jest wojna. Wiem też, jak wygrywa się wojny. Wygrywa się jej żołnierzami, którzy z przekonaniem i poświęceniem bronią kraju, bronią swego domu. Nie z takimi jak ta Raila, z najemnikami bijącymi się dla pieniędzy, którzy nie umieją i nie zechcą się poświęcać. Oni nawet nie wiedzą, czym jest poświęcenie. A jeśli wiedzą, pogardzają nim. Pal 6 ją, jej poświęcenie i jej pogardę. Co to nas obchodzi? Ciri, narzuć coś na siebie i skocz na górę po nową karawkę. Mam ochotę się dzisiaj urżnąć. Tisaja de Vries westchnęła, kręcąc głową. Uwadze Margarity to nie uszło. Na szczęście Zachichotała. nie jesteśmy już w szkole, kochana mistrzyni. Wolno już nam robić, co się nam podoba. Nawet w obecności przyszłej adeptki. Spytała zjadliwie Tisaja. Ja, gdy byłam rektorką Aretuzy. Pamiętamy. Przerwała z uśmiechem Yennefer. Choćbyśmy chciały, nie zapomnimy. Idź po karawkę, Ciri. Na górze, czekając na karawkę, Ciri była świadkiem odjazdu wojowniczki i jej oddziałku składającego się z 4 żołnierzy. Z ciekawością i podziwem przyglądała się ich postawom, minom, odzieniu i broni. Raila, kapitan z czarnym warkoczem, właśnie kłóciła się z właścicielem zajazdu. Nie będę czekała do świtu. I łajno mnie obchodzi, że bramy zamknięte. Chcę natychmiast za mury. Wiem, że zajazd ma w stajniach własną poternę. Rozkazuję ją otworzyć! Przepisy. Łajno mnie obchodzą przepisy. Wykonuję rozkazy arcymistrzyni de Vries. Dobrze, już, kapitanie, nie krzyczcie. Otworzę wam. Owa poterna, jak się okazało, była wąskim, solidnie zaryglowanym przejściem prowadzącym wprost za mury miasta. Zanim Ciri odebrała z rąk pachołka karawkę, zobaczyła, jak ową poternę otworzono, a Raila i jej oddział wyjechali na zewnątrz w noc. Zamyśliła się. No, nareszcie. Ucieszyła się Margarita, nie wiadomo, czy na widok Ciri, czy niesionej przez nią karawki. Ciri postawiła karawkę na stoliku, najwidoczniej źle, bo Tisaja de Vries natychmiast ją poprawiła, nalewając
Yennefer popsuła całe ustawienie i Tisaja znowu musiała poprawiać. Ciri ze zgrozą wyobraziła sobie Tisaję w roli nauczycielki. Yennefer i Margarita wróciły do przerwanej rozmowy, nie żałując karawki. Dla Ciri stało się jasnym, że wkrótce będzie znowu musiała biec po nową. Zamyśliła się, przysłuchując rozmowie czarodziejek. Nie, Jenna. Potrząsnęła głową Margarita. Nie jesteś, jak widzę, na bieżąco. Zerwałam z Larsem. To już skończone. Elaine deireat, jak mawiają elfy. I dlatego masz ochotę się urżnąć? Między innymi. Potwierdziła Margarita Lopantil. Smutno mi. Nie ukrywam. W końcu byłam z nim przez 4 lata. Ale musiałam z nim zerwać. Z takiej mąki nie bywa chleba. Ale zwłaszcza, Parsknęła Tisaja de Vries, wpatrzona w złote wino w kołysanym pucharze. że Lars był żonaty. To akurat. Wzruszyła ramionami czarodziejka. Uważam za pozbawione znaczenia. Wszyscy atrakcyjni mężczyźni w interesującym mnie wieku są żonaci. Nic na to nie poradzę. Lars kochał mnie, a i mnie wydawało się przez czas jakiś... Co tu dużo mówić. Za dużo chciał. Zagroził mojej swobodzie, a mnie mdli na samą myśl o monogami. Zresztą wzięłam przykład z ciebie, Jenna. Pamiętasz tamtą rozmowę w Wengerbergu? Gdy postanowiłaś zerwać z tym twoim wiedźminem? Radziłam ci wówczas, byś się zastanowiła. Mówiłam, że miłości nie znajduje się na ulicy. Ale jednak to ty miałaś rację. Miłość miłością, a życie życiem. Miłość mija. Nie słuchaj jej, Yennefer. Powiedziała zimno Tisaja. Jest rozgoryczona i pełna żalu. Wiesz, dlaczego nie idzie na bankiet do Aretuzy? Bo wstydzi się pokazać tam sama. Bez mężczyzny, z którym kojarzono ją od 4 lat. Którego jej zazdroszczono. Którego straciła, bo nie umiała docenić jego miłości. Może by tak porozmawiać o czymś innym? Zaproponowała Yennefer pozornie niefrasobliwym, ale odrobinę zmienionym głosem. Ciri, nalej nam. Cholera. Mała ta karawka. Bądź tak milutka, przynieś jeszcze jedną. Przynieś 2. Zaśmiała się Margarita. W nagrodę też dostaniesz łyczek i usiądziesz przy nas. Nie będziesz już musiała strzyc z daleka uszami. Twoja edukacja rozpocznie się tutaj. Zaraz. Zanim jeszcze trafisz do mnie, do Aretuzy. Edukacja. Tisaja wzniosła oczy ku powale. Bogowie. Cicho, ukochana mistrzyni. Margarita pacnęła się dłonią w mokre udo, pozorując gniew. Teraz ja jestem rektorką szkoły. Nie udało ci się ściąć mnie na końcowych egzaminach. Żałuję. Ja też, wyobraź sobie. Miałabym teraz prywatną praktykę jak Jenna. Nie musiałabym męczyć się z adeptkami. Nie musiałabym wycierać nosów w tym płaksiwym, ani użerać się z tymi hardymi. Ciri, posłuchaj mnie i ucz się. Czarodziejka zawsze działa. Źle czy dobrze okaże się później, ale trzeba działać. Śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuję się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania, czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal. Nie żałuję się. Spójrz na tę poważną panią, która siedzi tam. Robi miny i pedantycznie poprawia, co może. To Tisaja de Vries, arcymistrzyni, która wychowała dziesiątki czarodziejek, ucząc je, że należy działać, że niezdecydowanie... Przestań, Rita. Tisaja ma rację. Powiedziała Yennefer, wciąż wpatrzona w kąt łaźni. Przestań. Wiem, że smutno ci z powodu Larsa, ale nie zamieniaj tego w nauki życiowe. Dziewczyna ma jeszcze czas na tego typu nauki i nie w szkole je odbierze. Ciri, idź po karawkę. Ciri wstała. Była już kompletnie ubrana i w pełni zdecydowana. Co? Wrzasnęła Yennefer. Co takiego? Jak to odjechała? Kazała, Wymamrotał gospodarz, blednąc i przyciskając się plecami do ściany. kazała osiodłać sobie konia. I ty posłuchałeś jej? Miast zwrócić się do nas? Pani, skąd mogłem wiedzieć?
Pewien byłem, że rusza z waszego rozkazu. Ani mi w głowie nie postała myśl... Ty przeklęty durniu! Spokojnie, Yennefer. Tisaja przyłożyła rękę do czoła. Nie ulegaj emocjom. Jest noc. Nie wypuszczą jej za bramy. Kazała Szepnął gospodarz. otworzyć sobie poternę. I otworzono jej? Przez ten zjazd, pani, Gospodarz spuścił oczy. w mieście pełno czarodziejów. Boją się ludzie. Nikt nie śmie im w drogę wejść. Jak mogłem jej odmówić? Mówiła tak samo jak wy, pani. Kubek w kubek, takim samym głosem. I patrzyła tak samo. Nikt nie śmiał nawet w oczy jej spojrzeć, a co dopiero pytań stawiać. Była taka jak wy, kubek w kubek. Kazała podać sobie pióro i inkaust i napisała list. Dawaj! Tisaja de Vries była szybsza. Pani Yennefer, Przeczytała na głos. wybacz mi, jadę do Hirundum, bo chcę zobaczyć Geralta. Zanim pójdę do szkoły, chcę go zobaczyć. Wybacz mi nieposłuszeństwo, ale ja muszę. Wiem, że mnie ukażesz, ale nie chcę żałować niezdecydowania i wahania. Jeśli mam żałować, to niech to będzie za czyn i za działanie. Jestem czarodziejką. Chwytam życie za grzywę. Wrócę, gdy tylko będę mogła, Ciri. To wszystko? Jest jeszcze postscriptum. Powiedz pani Ricie, że w szkole nie będzie musiała wycierać mi nosa. Margarita Laurentil pokręciła głową z niedowierzaniem, a Yennefer zaklęła. Karczmarz pokraśniał i otworzył usta. Słyszał już wiele przekleństw, ale takiego jeszcze nie.